Muszę wam się chyba przyznać, że z tych naszych takich spotkań wszystkich, to ja najbardziej chyba lubię te nocne. W sensie wszystkie te spotkania lubię, bo z wami się jest w ogóle super spotykać. I lubię tam te wszystkie vlogi, i te wszystkie dobranocki, i te 6 rano i tak dalej. Ale jakoś tak w nocy, no to coś tutaj jest takiego, nie? Myślę, że tak. No więc po przerwie zapraszam serdecznie na nowego, nocnego vloga, czołóweczka i potem gadanko. Moi drodzy, zanim jeszcze zacznę normalnego vloga, to chciałbym tylko jeszcze takie 2 słowa, bo kurczę, jakoś tam burzę rozpętaliście pod ostatnim odcinkiem, w sensie tym, że wróciłem, nie? Po pierwsze w ogóle bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa, że tak się ucieszyliście i przyjęliście mnie z powrotem. Natomiast weźcie się uspokójcie z tymi wszystkimi strachami i żelami, tak, Boże, czy ojciec będzie miał gdzie spać, albo czy będzie miał co jeść. Ludzie, po pierwsze to spójrzcie na mnie, czy ja wyglądam, jakbym miał potrzeby jedzeniowe, w sensie niezaspokojone na 20 lat do przodu przynajmniej w swoich zapasach. No raczej nie. Kochani, ja tak żyję od kilku lat. Jestem w Panamie, jak to ktoś ładnie napisał, Panama. W sensie, skoro ma pana, nie, pana ma, no to jak ma nie być dobrze? Kochani, uwaga, bardzo proszę, ja nie potrzebuję żadnego wsparcia finansowego na jedzenie, na spanie, na coś tam, nie. Ja tu żyję z opatrzności i Pan Bóg mi da, co tam potrzeba. Tak jak Was tam prosiłem, jeżeli ktoś chce wesprzeć nasze sprzętowe potrzeby, w sensie internetowe albo jakieś tam langustowe, to niech się odezwie na langustę. Natomiast nie będzie żadnych patronajtów, ani tam innych jakby tego rodzaju, nie wiem, zbiórek specjalnych, konta dla ojca Adama, żeby miał co jeść. Weźcie, w ogóle się nie ośmieszajcie, tak? Coś oczywiście bardzo Wam dziękuję za troskę, ale nie potrzeba, naprawdę nie potrzeba. Wszystko mi Pan Bóg załatwi, a jak nie załatwi, to widocznie chce, żeby tak było, tak? Więc bardzo Was proszę, bez histerii, bo jak to będzie oglądać moja mama, to dostanie palpitacji serca, więc proszę jej tam nie denerwować, tak? Wszystko jest załatwione, zaspokojone i wszystko jest w ogóle super extra cool. A jak będziecie tak jęczeć, to Wam po prostu nie będę pokazywał, gdzie śpię, co robię, co jem, czy nie jem i tak dalej, dobra? No. Więc się umówmy, że jest spokój i cisza i w ogóle cieszymy się razem, że idziemy przez świat, dobra? Nie no, proszę Was, bo to po prostu, no, ja doceniam Waszą tam czułość i troskę, ale no. Dobra, tyle. Obrazeczki będzie i potem już normalne gadanko. Moi kochani, bardzo już dawno nie widzieliśmy się w nocnym vlogu. Tym bardziej się cieszę, że możemy się wreszcie spotkać. Jest już naprawdę dosyć późno. Jestem w samym centrum Panamy. No i to jest dobry czas i dobre miejsce, żeby coś tam znowu do Was pogadać. Moi drodzy, zazwyczaj kiedy do Was mówię w te niedzielne wieczory, w tych nocnych vlogach, to, co Wam mówię, rodzi mi się jakoś z dnia albo z kilku ostatnich dni, w sensie z tego, co widzę, z tego, co przeżywam, z ludzi, których spotykam i tak dalej. Jakoś samoczynnie rodzą mi się różnego rodzaju tematy. Ale dzisiaj jest jakoś inaczej. Od 2 dni chodzę sobie tutaj po tej Panamie, myśląc, co mam Wam powiedzieć w niedzielny wieczór i przyznam szczerze, nic mi nie przychodziło do głowy i też żadna sytuacja nie naprowadziła mnie na żaden ślad. I dzisiaj, kiedy już wiedziałem, że muszę to nagrywać, bo zaraz niedziela i muszę Wam to puścić, stąd ni zowąd do mojej głowy przyszedł temat, który nie ma nic wspólnego z tym, co mi się akurat przydarza, z ludźmi, których spotykam, z sytuacjami, w których jestem, w których biorę udział, tylko tak po prostu wszedł mi do głowy. Więc mam taką nadzieję, że to jakoś Duch Boży mi to podkłada, po to, żeby ktoś tego widocznie posłuchał, że może ktoś akurat w takim temacie potrzebuje jakiegoś słowa. O czym mianowicie chciałbym Wam powiedzieć. Otóż, moi drodzy, przyjęło się tak mówić w świecie niegdyś, że istnieją 2 rodzaje powołań. Że istnieje powołanie do małżeństwa, do rodziny i powołanie takie duchowne, w sensie do bycia księdzem albo siostrą zakonną. Od jakiegoś czasu mówi się też o 3. drodze, jakby o 3. powołaniu, tak jakoś bardzo wyraźnie. O powołaniu do samotności, chociaż nie lubię tego słowa, o powołaniu do pewnego rodzaju bycia w pojedynkę, ani w stanie duchownym, ani w stanie małżeńskim, rodzinnym i tak dalej. Otóż, moi drodzy, chociaż oczywiście absolutnie rozumiem, że Pan Bóg może kogoś do tego powoływać i że taka 3. droga do bycia singlem, do bycia kimś w pojedynkę istnieje,
to jednak chciałbym dzisiaj jakby bardzo mocno temu zaprzeczyć. Już mówię, o co chodzi. Znaczy, nie chodzi mi o żadne podziały, takie nazewnictwo, nie chodzi mi o to, czy sobie nazwiemy jakieś powołanie taką albo inną drogą, takim albo innym sposobem życia, nie. Tylko, moi drodzy, istnieje na świecie jedno jedyne powołanie, jedno jedyne. Ja to wiem, mówiłem to już prawdopodobnie w 1000 konferencjach, ale bardzo mi to dzisiaj chodzi po głowie. Kochani, istniejemy wszyscy wezwani do jednej drogi, jednej jedynej. Ta droga nazywa się miłość i bycie dla innych. Kochani, kiedy myślimy o tym, kim jest Pan Bóg, kiedy myślimy o tym, kim jest Trójca Święta, tak jak wiecie, Trójca Święta jest nieustannym wychodzeniem ku komuś drugiemu. Tak jest Pan Bóg zbudowany. Przepraszam za to określenie, ale Pan Bóg jest zbudowany z tego, że nieustannie każda z osób boskich wychodzi do drugiej i to tak bardzo wychodzi, że jakby wszystko traci, co ma, żeby tej drugiej osobie wszystko dać i jednocześnie ta druga osoba robi dokładnie to samo. Czyli jakby Pan Bóg w swojej istocie jest nieustannym wychodzeniem ku komuś drugiemu i dawaniem się komuś drugiemu. I my, moi drodzy, oczywiście, jako stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, jesteśmy dokładnie tacy sami jak On. A to znaczy, że każda droga każdego człowieka ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest czymś takim. Małżeństwo, które nie jest oddawaniem się drugiej osobie, nie jest oddawaniem życia za drugą osobę, nie jest całkowitym poświęceniem się tej drugiej osobie, z którą się jest w małżeństwie, nie jest żadnym powołaniem. Bycie księdzem, które nie jest całkowitym złożeniem ofiary z siebie ludziom, których Pan Bóg Ci stawia na drodze, nie ma w ogóle nic wspólnego z żadnym powołaniem. I moi drodzy, w związku z tym chciałbym o tej trzeciej drodze, tak ją nazwijmy, no właśnie w takim kluczu. Otóż, moi drodzy, nie istnieje, nigdy nie istniało i nigdy nie będzie istnieć takie powołanie, które można by nazwać takim powołaniem do pewnego życia w izolacji, życia w samotności, życia w odosobnieniu od innych ludzi w różnych wariantach. Moi drodzy, jeżeli jesteś singlowym człowiekiem, ja wiem, że to jest bardzo szerokie pojęcie, nie? Dlatego, że są wśród Was tacy, którzy, że tak powiem, są singlami, że tak powiem, tylko na chwilkę, bo jesteście między jednym a drugim związkiem. Są tacy, którzy są długą chwilę, ale ciągle oczekują, że jakiś związek będzie. Są tacy, którzy już bardzo wiele lat są singlami, ale ciągle jeszcze jakaś tam tkwi się nadzieja, że to będzie inaczej. Są tacy, którzy się z tym pogodzili i w ogóle to wybrali. Teraz uwaga. Bez względu na to, w jakim jesteś stadium, bez względu na to, która to jest akurat, że tak powiem, Twoje miejsce w byciu singlem. Otóż uwaga, nie masz być singlem. Nie ma czegoś takiego jak powołanie do bycia singlem. Jedyne powołanie, jakie jest, to jest powołanie do bycia dla ludzi i oddawania całego swojego życia jako daru dla tych ludzi. Jeżeli jesteś sam, bez związku, ale tak naprawdę to jest w ogóle to właśnie bez sensu gadam. Bo tak naprawdę to jest w ogóle do każdego. Mówię to tak samo do małżonków i do księży i do kogokolwiek innego. Życie każdego człowieka musi być ofiarowane komuś drugiemu. I ja wiem, że my kiedy to myślimy, to no właśnie, ale ja nie mam takiej jednej osoby, ja bym chciałabym bardzo, albo chciałbym bardzo się oddać komuś drugiemu, tylko że mnie nikt nie chce do tego. Nie o tym mówię. Możesz, bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji życiowej, oddawać się całkowicie ludziom. Jeżeli chcesz wyjść z jakiegoś stanu, w którym może jesteś, stanu właśnie pewnej samotności, singlowatości, który jest przez Ciebie nieprzyjęty, to pierwszym krokiem, najważniejszym krokiem do tego, żeby z tego wychodzić, jest jedno proste pytanie dzisiaj, które sobie musisz zadać. Co mam zrobić, żeby uczynić ze swojego życia dar dla kogoś? I to nie musi być ktoś jedyny, wyjątkowy, w sensie wyłączny dla Ciebie, tylko ofiaruj swoje życie. Zadaj sobie pytanie, czy Ty ofiarowujesz swoje życie? I oczywiście nie mówię tu o żadnych, nie wiem, psychopatologicznych sytuacjach życiowych, gdzie ktoś po prostu niszczy sam siebie, po prostu niszcząc swoje życie. Ja nie o tym mówię. No, ja wiem, że oczywiście życie ma bardzo wiele przypadków i nie ogarnę ich tu wszystkich, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że nie o tym mówię. Nie mówię o czymś złym psychologicznie, psychicznie, nie o tym mówię. Tylko, moi drodzy, bardzo ogromna większość ludzi, których znam, którzy żyją w pojedynkę, mówię to też sam o sobie, kochani, nie oszukujmy się. To są strasznie egoiści i ludzie jakby skoncentrowani, zapatrzeni w siebie i wokół swoich własnych potrzeb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj zadali to pytanie. Mówię to przede wszystkim też do siebie. Jak mam swoje życie ofiarować innym? Jak mam całkowicie się poświęcić, żeby być dostępnym dla innych, żeby im dawać to, czego potrzebują? I kochani, to nie ma nic wspólnego, tak jak mówiłem, z jakąś taką złą postawą, że ja nie szukam siebie, nie szukam swojego własnego szczęścia i tak dalej. Nie o tym mówię. Tylko, moi drodzy, jeżeli ktoś taką postawę przyjmie, to ona się skończy dwoma rzeczami. Albo ona się skończy tym, że jak zaczniesz siebie ludziom dawać, to natychmiast znajdziesz właśnie tylko kogoś jedynego, bo Twoje serce się otworzy.
Albo się okaże, że właśnie nie masz znaleźć tego kogoś jedynego, tylko twoje serce jest takie, że ono się musi rozdać po prostu nie jednej osobie, tylko jak największej ilości osób. To jest na przykład, jak mnie mam mój przypadek, w sensie do tego Pan Bóg mnie powołuje. Dlatego Pan Bóg mi nie dał konkretnego bycia z konkretną osobą, tylko mówi: Adaś, rozdasz się i to rozdasz się w ogóle na całym świecie w tej chwili. I to właśnie o to chodzi. Kochani, i to jest jedyna, że tak powiem, jedyny sposób na to, co zrobić ze singlowatością. Co zrobić z wyjściem z tej sytuacji, w której się jest singlem, bo nie ma takiego czegoś jak powołanie do bycia takim właśnie zamkniętym kokonem singlowatości. Kochani, to się w świecie dzieje coraz bardziej, bo coraz trudniej budować związki, bo ten świat się całkowicie rozpieprzył, przepraszam za wyrażenie, ale jeżeli chodzi o wartości, jeżeli chodzi o małżeństwo, jeżeli chodzi o to, co jest dobre, co jest złe, jakby o to, jak nas też zły zwodzi w takim pomyślunku w ogóle, jak to wszystko powinno wyglądać, więc będzie coraz trudniej w ogóle budować te związki. I uwaga, można na to narzekać i można jęczyć, tylko że to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy każdy z nas odpowie sobie, bez względu na to, czy jesteśmy księżmi, zakonnicami, małżonkami, czy właśnie, nazwijmy to, singlami, jak mam się dać drugiemu człowiekowi? Gdzie mogę się rozdać? Kochani, to jest klucz do wszystkiego. Ja wiem, że to nie zamyka oczywiście sprawy, ale to jest w ogóle początek myślenia. Dopóki będziesz myśleć, jestem sam i to jest beznadziejna sytuacja i niech ona się skończy, to ona się nigdy nie skończy. Dlatego, że każdy z nas ma jedno powołanie. Powołanie do rozdania siebie, do rozdania swojego serca najszerzej jak się da. Kochani, to co w Panu Jezusie mnie najbardziej fascynuje i to co po prostu jest dla mnie nieodżałowane, że tak mało w ogóle się o tym też w Kościele mówi, że my ciągle mówimy o jakichś tam moralnościach, o różnych tam rzeczach, które są złe i tak dalej, a tak bardzo mało mówimy o Panu Jezusie, który nieustannie każdemu się rozdawał, który nieustannie dawał każdemu po prostu dostęp do swojego serca i to tak bardzo, że to serce zostawił otwarte, bo mu bok przebili, żeby było zawsze na zawsze otwarte. Żeby ktokolwiek przyleciał, żeby mógł zobaczyć: o matkę, tam jest otwarte, mogę wejść do tego serca. Kochani, to jest klucz i my mamy być takimi ludźmi. Jeżeli kimś takim nie będziemy, to psu na budę, że powiem, jakiekolwiek powołanie, które mamy. To jest, mój drodzy, klucz. Taka mnie dzisiaj ogarnęła jakaś refleksja w tej Panamie. Nie wiadomo trochę dlaczego. Przyszła mi tak zupełnie znikąd. Więc mam nadzieję, że po prostu ktoś to ma usłyszeć. Jesteś od tego, żeby się ludziom rozdać. Jak się rozdasz, to znajdziesz szczęście i znajdziesz też swoją drogę. Jestem o tym absolutnie przekonany. No to chyba tyle na dzisiaj. No. Co miałem się nagadać, to się nagadałem. Spróbujcie trochę o tym pomyśleć, co? I zobaczcie, czy to rozdawanie się ludziom to jest wyznacznik tego, kim jesteście. Bo to o to chodzi. Wtedy jesteśmy prawdziwie synami i córkami Boga, który nas stworzył. Ależ to jest piękne. Dawno nie było ziewania, no to było. Moi drodzy, już trochę późno w nocy, jest tak strasznie ciepło, że nawet mi się nie chce szukać dzisiaj żadnego noclegu, tylko zaraz dzisiaj tu walnę w jakichś krzorach i będę sobie tu rozkosznie drzemał pod gwiazdami. Już trochę słabo te gwiazdy widać, bo jest za jasno, takie te miasta zrobili, że jasno jest. No dobrze, kochani, bardzo mi miło, że znowu wieczorem się spotkaliśmy. Do zobaczenia pewnie jutro o 6 rano, bo tam jak to tam co ogląda, tam kiedyś się zobaczymy. To tyle. Śpijcie dobrze, dobrego wieczoru, błogosławię Wam. Czasem się za mnie pomódlcie, ja się za Was modlę dzień w dzień. Do zobaczenia, z Bogiem. Pa!